Dzień dobry, nazywam się Kaja Klimek, a to jest konkurs filmów krótkometrażowych na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Bardzo się cieszę, że spotykamy się w ramach tego konkursu z każdym z reżyserów i reżyserek z osobna. A dzisiaj moim gościem jest Michał Piotrowski, reżyser filmu Katowic. Cześć synek. Cześć, dzień dobry. Witam Dzień Państwa. dobry. Mówię cześć synek, bo łączy nas to, że oboje jesteśmy ze Śląska. Ty jesteś z Katowic, co już wiem, ja jestem z Tarnowskich Gór. Moglibyśmy tu godać, ale damy sobie z tym odpust, żeby nas cała Polska zrozumiała, co mamy do powiedzenia. Więc zapytam Cię, Michale, o samego bohatera najpierw. Hans Bellmer, co Cię w ogóle w tej postaci zainspirowało, zaintrygowało, bo to faktycznie postać, o której część z widzów pewnie będzie musiała sobie coś zgooglać, część go zna doskonale. Jak to było z Tobą? Opowiedz trochę o tym. No ja trochę mam problem z tym, że Hans Bellmer jako rodowity katowiczanin, człowiek, który się urodził i wykształcił w mieście, z którego pochodzę, jest kompletnie pominięty w jakiejkolwiek w jakimkolwiek na przykład nazewnictwie ulic. W ogóle nie ma ani słowa o Bellmerze, nie mówi się o nim jako o katowiczaninie, mimo że 20 pierwszych lat swojego życia w Katowicach spędził. No i w zasadzie dlatego postanowiłem zrobić o nim film. Poza tym interesuje mnie w jego historii też to, że on cały czas się zmagał z tą swoją narodowością, no bo najpierw musiał uciekać z Katowic dlatego, że był Niemcem, następnie z Niemiec dlatego, że nie był nazistą. Trafił w końcu do Paryża, gdzie po prostu miasto sztuki go przyjęło jakby był swój. No i to jest dla mnie najciekawsze w tym, bo ja też trochę mam problem z moją tożsamością i ja też się cały czas zastanawiam, kim tak naprawdę jestem, nie? No bo no tak, wiadomo, Polakiem, nie? Ale jestem z Katowic, moi rodzice tutaj przyjechali. Wiadomo, że ta sytuacja Ślązaków jest dość niejednorodna i tutaj mamy po prostu pełne spektrum w ogóle pochodzenia ludzi. No i cały czas te tematy mi gdzieś w głowie krążą i stąd ten film. No tak, tutaj się dużo wątków tożsamościowych spotyka. Jak zacząłeś mówić o tym, że Bellmer wyjechał do Paryża i sobie pomyślałam, że tam nie musiał być ani Niemcem, ani Hanysem, mógł być surrealistą. I właściwie tam go przyjęło bardziej to środowisko sztuki jako swojaka, bo narodowość w żaden sposób nie była istotna, a na tych terenach, z których przybywał, faktycznie trochę tak było, że się mieszały te porządki i każdy właściwie miał z nim problem przez to, jakim też był artystą. Ale robić właściwie film o takim bohaterze można na wiele sposobów. Wielu twórców pewnie sięgnęłoby po dokument na przykład, albo jakąś biografię taką bardziej klasyczną, nazwijmy to tak. Ty jednak atakujesz formą, eksperymentujesz bardzo mocno. Tutaj się dużo dzieje w tym, jak ten film jest opowiadany, więc chciałabym też Cię zapytać o szukanie odpowiedniego języka dla tej postaci właśnie w kontekście kina. Jak to wyglądało? Jak Ty się przymierzałeś do tego bohatera, żeby znaleźć dla niego odpowiednią formułę? To znaczy tak, na pewno film dokumentalny powinien o nim powstać i niestety jeszcze nie powstał. Mam nadzieję, że kiedyś się to stanie. Ale myślę, że to jest też absolutnie postać do opowiedzenia w filmie fabularnym, do uczynienia z niej bohatera filmu fabularnego, nawet pełnego metrażu, bo ja tam przymierzyłem się ledwie do tej jakiegoś ułamka historii jego katowickiej, potem jest cały Berlin i potem jest cały Paryż, więc w zasadzie tu śmiało może być nawet serial o Bellmerze. Jak szukałem do tego formy? No nie ukrywam, że to trochę się na to złożyło okoliczności, ponieważ no to jest film szkolny. To jest etiuda, którą przygotowałem na drugim roku Szkoły Filmowej w Katowicach pod okiem profesora Bajona. No i może to trochę niektórych zaskoczy, ale ja dostałem zadanie, jak zresztą koledzy na roku, wszyscy dostaliśmy zadanie, żeby zrobić adaptację powieści Podróż do kresu nocy Selina. No i wyszło mi coś takiego. Poszedłem bardzo daleko od książki, wyciągnąłem z niej wątek właśnie narodowościowy i pewnego rodzaju zaprzeczenie
w ogóle idei narodowościowej, zmaganie się z tym w jakiś sposób, tak jak Céline właśnie w Podróży do Kresu Nocy, czas akcji, no a już całą historię do tego dopisałem swoją. No i krótki metraż, no jest trochę musiałem oszczędnie tutaj opowiadać o Belmerze i chciałem znaleźć jakiś taki wątek, jakąś intrygę taką bardziej kryminalną, powiedzmy, czy intrygę jakąś taką, po prostu intrygę, która by pociągnęła ten film dramaturgicznie. No a tego Belmera chciałem jak najbardziej oddać w obrazie, no bo to artysta wizualny, więc bardzo mi zależało na tym, żeby ten film był wyjątkowy, jeśli chodzi o zdjęcia, jeśli chodzi o formę właśnie wizualną i to, jak działa na zmysły. No i no i stąd to, jak wygląda Katowice, myślę. Super, dziękuję bardzo. Doczytałam w internecie, że zajmujesz się też teatrem i ciekawa jestem, w jaki sposób to jednak pokrewne filmowi medium, ale nie do końca, na ten świat przedstawiony i na to, jak pracowałeś, czy to miało jakiś wpływ, czy to Ci pomagało, czy na przykład w jakimś technicznym wymiarze działało, albo właśnie zupełnie coś innego. Te zestawienia dwóch sztuk są zawsze interesujące, więc gdybyś mógł trochę opowiedzieć o tym jako człowiek, który zajmuje się i jednym, i drugim. No tak, ja jestem z teatru, bo ja jestem z wykształcenia aktorem i rzeczywiście dłużej pracuję w teatrze niż próbuję jakichś filmowych rzeczy, bo Katowice jest moim drugim podejściem do krótkiego metrażu, w ogóle do filmu. I ten teatr jest mi zarzucany na pewno przez niektórych. Niektórzy mówią, że właśnie mój pierwszy film był jeszcze bardziej teatralny. Mówią, że Katowice też jest teatralnym filmem. Na pewno gdzieś tak trochę tak jest, ale myślę, że to nie tylko jest zarzut, to też może być interesujące, no, że znamy wielu reżyserów, którzy są mocno teatralni, a jednak te filmy ich działają. Tak mi się wydaje. W każdym razie, jeśli chodzi o teatr, no to mi na pewno pomaga w wymiarze takim, tak jak wspomniałaś, technicznym, no bo mam spore zaplecze ludzi, których znam tutaj w Katowicach i w ogóle w regionie, którzy i aktorów, i choreografów, i scenografów, którzy pomagają mi przy filmach, i przy pierwszym, i przy drugim, i przy trzecim filmie, który zrobiliśmy w wakacje. No na pewno jest mi prościej, bo no, myślę, że byłoby mi trudno bez tego doświadczenia i bez tego zaplecza zrobić filmy z tak dużą liczbą statystów chociażby, bo w Katowicach ich trochę jest. Jeszcze więcej było w moim pierwszym filmie Lolo. No a na szczęście, znając tych ludzi, po prostu mogą ich poprosić, żeby tam, no wiadomo jakie są budżety szkolne. No jasne. Więc to na pewno pomaga w tym wymiarze. No a poza tym to też jest takie budowanie swojej własnej drużyny, prawda, z którą możesz pracować przy następnych projektach. I właśnie w kontekście tych aktorów ze Śląska i tego, że tutaj dużo osób gra jednak po śląsku, chciałabym Cię zapytać o potencjał tego języka w ogóle. Jak Ty na to patrzysz, jako osoba, która nim operuje w filmie? Bo jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że jeśli i w wymiarze językowym, i w ogóle przedstawieniowym, jeśli Śląsk pojawia się na ekranie, no to jest wszystko tylko nie to, co widzimy w Twoim filmie, czyli raczej sól ziemi czarnej, górnicy, klasowość, różnego rodzaju problemy społeczne. No tutaj myślę, że cały ten uruchamia się nasza wyobraźnia. I chciałabym Cię zapytać, czy Ty tam widzisz w tym naszym Heimacie coś więcej i coś innego, bo w filmie Katowice ja to widzę już, ale chciałabym posłuchać, jak Ty o tym myślisz też. Tak. To jest dla mnie w ogóle bardzo kluczowe, jedna z kluczowych w ogóle rzeczy, które chciałbym opowiadać i w filmie, i w teatrze. To znaczy chciałbym troszeczkę odczarować ten obraz Śląska właśnie jako takiej krainy tylko robotniczej. Ona oczywiście jest bardzo mocno, była na pewno bardzo mocno robotnicza, natomiast jestem przekonany, że Katowice
Takie, jakie znamy właśnie z tej narracji, czy to Kuca, to są świetne filmy oczywiście, ale Oczywiście, tak, kochamy. tak, ale którą znamy, tę narrację, która obowiązuje w wyobraźni Polaków i też Ślązaków, jestem pewien, że takie miasto nie wykształciłoby kogoś takiego jak Hans Belmer. To jednak on naprawdę 20 lat spędził w Katowicach i już w wieku 18-20 lat, dokładnie nie wiadomo, zorganizował swoją pierwszą wystawę, która już była skandalem. Zresztą o tym jest Katowic. Więc on już był wykształconym surrealistą. On już był surrealistą, mieszkając w Katowicach. To nie jest tak, że Berlin z niego zrobił, czy Paryż z niego zrobił takiego światowego artystę. Więc te Katowice na pewno mają swoje różne oblicza. Śląsk ma swoje różne oblicza. Zresztą ja jestem fanem prozy Szczepana Twardocha i tego, jak on opowiada o Śląsku. I wydaje mi się, że to jest jakieś takie nowe spojrzenie na ten region, które też czeka na swoje odsłony filmowe. Przyznam szczerze, że teraz akurat jestem w trakcie czytania nowej książki Szczepana Twardocha, czyli Pokory. I to, jak niektóre przygody Alojza Pokory w Berlinie właśnie wyglądają, kojarzy mi się trochę z tymi Katowicami, o których Ty opowiadasz, że jest w tym taki Berlin spod znaku Berlin-Alexanderplatz, dziwnych spotkań, dziwnych postaci, które się ze sobą w tym świecie stykają. Bo trochę, nie wiem, mówi się też, że Katowice w ostatnich latach też zyskują taki nowy vibe, nazwijmy to tak. Stają się takim miastem nie tylko ogrodów, ale też festiwali muzycznych i w ogóle spotkań i działań artystycznych. Czy Ty mieszkając tam, bo mówiłeś, że raczej jesteś związany ze Śląskiem i z Katowicami, czujesz, że to się faktycznie zmienia? Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie to widać w zasadzie na każdym kroku i jest coraz więcej narzędzi dla artystów do tego, żeby tworzyć tutaj. I ja niecały miesiąc temu miałem 30 urodziny i do tego momentu w zasadzie nie musiałem wyjeżdżać z tego miasta, żeby tworzyć to i robić to, co chcę. I ono mnie nie ogranicza w żaden sposób, co dla mnie osobiście jest dowodem na to, że to miasto się zmieniło, bo wiele osób, zresztą pewnie nadal wyjeżdżają z tego miasta, żeby robić to, co chcą, ale coraz więcej osób podąża tą drogą, którą ja podążam, czyli po prostu możemy się tu wykształcać. Mamy świetną filmówkę w Katowicach. Już mówię z perspektywy artystów, ale w ogóle z perspektywy mieszkańców. To miasto jest coraz bardziej nastawione na usługi, nie na przemysł. Jest tak jak mówisz, są festiwale muzyczne, dzieje się dużo kulturalnych rzeczy. Jest tutaj środowisko dość mocne aktorskie i środowisko reżyserów, wiadomo, związanych z filmówką. Jest kilka teatrów instytucjonalnych, kilka niezależnych, to dzieje się tutaj. Może nie słychać o tym jakoś bardzo w Polsce, ale wydaje mi się, że na pewno jest lepiej niż było jeszcze parę lat temu. Jest dużo możliwości, i zobaczymy, do czego to wszystko będzie zmierzać. Jasne. A do tego są takie historie, które aż się proszą o to, żeby je odkopać i pokazać w trochę innym wymiarze, jak ta, którą Ty opowiadasz w swoim filmie. Także tego trzymajcie się tam na tym Śląsku, bo ja co prawda wyjechałam i mieszkam teraz w Warszawie, ale jestem strasznie związana z tym naszym Heimatem i fajnie widzieć, że tam dzieją się takie rzeczy jak chociażby Twój film. Także osobiście trzymam kciuki za rozwój naszego małego regionu, że tak powiem, żeby faktycznie był taki... Ja też. I życzę Ci przede wszystkim powodzenia. Fajnie, że Twój film trafił też do konkursu, bo to jest zdecydowanie inne spojrzenie też na krótki metraż i dużo w nim jest właśnie takich rzeczy, których czasami w krótkich metrażach nie znajdziemy, czyli eksperyment, teatr i taki właśnie spektakl właściwie. Także trzymam kciuki i bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, Michale. Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.